zobacz. O, słuchaj, tonę w kartonach. Nie wiedziałem, że mam tyle gratów. No masz, napij się wody. Tak, napijesz się? No, nie? No dobra. Słuchaj, ja nie uciekam przed tą dwójką psychopatów, tylko przed jedną psychopatką. Taką, która mnie cały czas nachodzi, dzwoni do mnie i w ogóle zawraca mi głowę. Aleksandra Grodziec, nie wiem, czy kojarzysz. Dobra, poczekaj. Cholera jasna, bo dzwonią do mnie. Ty no, z firmy. Przecież wiedzą, że mam wolne. Dobra, wiesz co, spławię ich szybko i zaraz do ciebie zadzwonię. No. Tak, no właśnie tak. Przekonasz się. Na razie. No Soń. Ale wolne mam. No a kafar nie może? Dobra, zaraz będę, okej? Odstawię tylko Antka do opiekunki i już jadę. No, nie widzisz? Po co było sobie takiego starego wybierać? No, panowie, skoro ściągnęliście mnie z chaty, to liczę na jakieś niezapomniane wrażenia. Będzie pan zadowolony. No, wrażenia to wręcz teatralne. Normalnie jak z Tadeusza Kantora. Ty weź się kulturą wysoką, Krakus, nie popisuj, tylko mów, co tu się odjebało. Może lepiej sam zobacz. No. Faktycznie, Ficko. Ty. No to są same manekiny. Gdzie jest trup? Tam. No. Rzeczywiście jakaś chora jazda. Kosinus strupa? To się nazywa mieć traumę ze szkoły, nie? No to pewnie babka od matmy. Tylko po jaką cholerę ją tak przebrał? Po co ta cała inscenizacja? No, czegoś takiego to tu jeszcze nie było. Serio? Przecież to Gorczak. No, Gorczak. No, ludzie się tu mordują na wszystkie możliwe sposoby, ale czegoś takiego, no to jeszcze nie mieliśmy. Naprawdę jakiś psychopata 10 na 10. Nawet tacy psychopaci popełniają błędy. Spokojnie, złapiemy go. My? A ty, Jasiu, masz jakieś teorie? Hipotezy, którymi się chcesz z nami podzielić? Co? I co, kurwa? Stara pizda dostała za swoje? Ale zrobiłeś, co ci kazałem. Bo jak mnie zamkną przez jej gadanie, to ty i twoje gówniaki do 5. pokolenia dostaniecie po piździe i pożałujesz tego, że się nie wywiązałeś z roboty. No, tak ma być. Krótko z pizdą. Możesz tak mniej więcej określić czas zgonu? Jakieś 20 godzin temu. Ładne szycie. Chirurgiczne? Amatorskie, ale ładne. Pociągnął też jakimś kosmetykiem, żeby zamaskować. Uśmiech też staranny, wykonany po śmierci. Zginęła od tej rany? Morderca przeciął jej tętnicę, wykrwawiła się. Dlatego tak dużo krwi. A krew na tym wszystkim? Prawdopodobnie zwierzęca. Wygląda na to, że przygotowywał sobie scenografię do tego makabrycznego spektaklu. Najwyraźniej jest estetą. Ty możesz mi tam wszystkiego nie macać? Miejsce zbrodni jest jak klub ze stripteasem. Nie dotykamy. Wiedziałem. Co tam wygrzebałeś? Starą gumę do rzucia?
Coś nowszego. Pendrive. Ja wiedziałem, że sprawca nie starał się tak bez powodu. O, to jest wszystko jedno wielkie przesłanie. Dobra robota, młody. Dzięki temu możesz sobie pojechać na komisariat i jako pierwszy zobaczyć, co tam jest. Chętnie. Pa. Ściągnij z tego odciski palców i poproś techników, żeby dali ci odciski denatki. Trzeba ją zidentyfikować. Jak jej nie będzie w bazie, to sprawdź w zgłoszeniach. Zginęła dzień temu, ale ktoś mógł zgłosić zaginięcie parę dni temu. Robi się. Belfer to jest jednak chujowa robota. Powiem nawet, że upiorna. Cudo po prostu. Pasuje do mnie, nie? No raczej, no. Panią, jak dla pani stworzony. No, koleżanki to padną zazdrości. O to chodzi, żeby im oko zbielało. Jeszcze się tak nie ciesz, Magda. A pan to co tak sprawdza? On bity nie był. Licznik też nie kręcony. A licznik nie. To bardzo dobre auto jest. Długie lata może posłużyć. A w razie czego, to ten model to jeszcze z zyskiem można sprzedać. Co pan mówi? Naprawdę mówię. Żeby nie to, że pieniędzy na szybko potrzebuje, to bym 2 razy tyle zaśpiewał. Zresztą wie pani, jakie są teraz ceny. To fakt. Trafiłam okazję. No to nie ma co się zastanawiać, trzeba brać. Mogę pójść po dokumenty i za 5 minut pani tak będzie przez Gorczak śmigała. To jak? Super, Sylwek, podpisujemy. Chwilkę. W razie czego coś tam mogę opuścić jeszcze. Super. Torpeda. Magda, chodź na chwilę. Goń tego typa, jego wózek. Oszalałeś? Sam mówiłeś, że samochód jest sprawny i niebity. Ale ma przebite numery. No i co z tego? I tak zmienię tablicę. No, takie z imieniem. Magda, nie numer rejestracyjny, numer seryjny. Ten wózek jest Jumany. Co Jumany? Co Jumany? Proszę pana, co mi pan tutaj, co? Jaki Jumany? Ja zaraz pana o zniesławienie mogę oskarżyć. Ja go chcę, to jest okazja. Panie, co pan jakiegoś złodzieja ze mnie robi? Zabieraj pan ten złom i zapomnijmy o wszystkim, dobra? Złom? Pani go nie słucha, gówniany mechanik i takiegoś ważniaka zgrywa. No. Gówniany mechanik? Co pan, kurwa, co ty robisz, no? Ta, popamiętasz, dawaj te łapy tu. Wow, Sylwek, jaki ty silny jesteś i męski. No tego to ja się nie spodziewałam, ale to co teraz? Podaj kabel. Kabel, co wy? Dawaj. Co wy robicie? Popamiętasz mnie, złodzieju. Dawaj. No to teraz popamiętasz. Gnido jedna parszywa. Jedziemy z tobą. No dawaj, już mi tutaj. Gnido. Sprawdziłeś ten pendrive? Aha. I co? Lepiej sam zobacz. Rozpoczęliśmy proces redukcji. Dlatego teraz ty przyjmiesz moje brzemię. Jesteśmy ci za to wdzięczni. Nie rób tego! Jesteś pierwsza. Powinnaś czuć się zaszczycona. I co, nie ma nic więcej? To jakiś mega świr, ale no... Zidentyfikujemy go po tym nagraniu. Są jej wdzięczni. Nie działa sam. Jeśli mamy jakąś bandę świrów, to będziemy mieli nieźle przesrane. Prześlij mi to. Już przesłane. A, właśnie jeszcze identyfikacja tej denatki. Jest? No właśnie nie ma jej paluchów w bazie i nikt nie zgłosił zaginięcia kogoś podobnego. Młody. Zlituję się nad tobą. Co ona miała
Nieśmiertelnik? Wojskowy? Roma Ziopa. Medyczny. Cukrzycę miała. Dla ratowników, jakby ją znaleźli nieprzytomną. Ale to co? Tu sprawca to przeoczył? Albo celowo zostawiał. Sierżancie Walicki, jest wezwanie do Sylwka. Bardzo pilna interwencja. Jakiego Sylwka? No do warsztatu jedziesz. No, Sylwka chyba zna każdy, tak? Jabłeczna 16. No ja nie znam chyba. No to chyba poznasz. Dzień dobry, policja. Wezwanie było. Tutaj. O, nowy dzielnicowy. Współczuję. Sierżant Jan Stanisław Walicki. Jan Sebastian Bach. Wystarczy Sylwek. Poczekaj chwilę. O! Co to ma być? No panie władzo, no ratunku, no! Zamknij się, złodzieju! Ja nic nie ukradłem! Już nie wolno tak wiązać ludzi. Panie dzielnicowy, to jest zatrzymanie obywatelskie. Ten koleś, tej oto przepięknej pani, chciał ożenić Humaną furę. Sylwek mnie uratował? Pan chciał sprzedać kradzione auto, tak? Chodzi o ten pojazd? Niestety. Nieprawda! Złodziej chciał za niego połowę ceny rynkowej. Ja od razu czułem, że fura jest szemrana, nie? Ma po chamsku przebite numery. Dobra. Władzo, ale to nieprawda, no! Przecież ja legalnie kupiłem to auto, ja umowę mam, no! Przede wszystkim to pana trzeba rozwiązać. Jak rozwiązać? Może jeszcze ugościć kawką, co? Ciasteczka, nóżki umyć? Pan słyszy? No wariaci normalni, no! Bonnie i Clyde! Ta, Celine Dion! Dobra, koniec tego. Zapraszam państwa wszystkich na komendę. No i bardzo dobrze, doigraliście się. Ja się do pracy śpieszę. Pani się nigdzie nie wybiera. Idziemy na komendę. Sprawę trzeba wyjaśnić, protokół spisać. Zapraszam. Ten budynek pod szóstką. W mieszkaniu raczej nikogo nie będzie. Denatka mieszkała sama. Zaczniemy od rozpytania. Ktoś jej złożył wizytę przed nami. Wali jak w gorzelni. Schlał się i usnął na włamie? Śpiąca królewna. Budzimy się. Spierdalaj, chamie niemyty. Policja, grzeczniej trochę. Znowu pizda gliny nasłała? Co ty tu robisz? Gówno ci do tego. No dobra, pogadamy sobie na komisariacie. Ach, u siostry jestem. No idź, człowieku. Ruszaj się. Życie mi zjebała. No ruchy, wstawaj. Dobra, robimy tak. Czekamy na ekipę i robimy przeszukanie. Komputery, zdjęcia, wszystko. Jak tylko coś znajdziecie, od razu do mnie. Dobra. Nie darujesz, macie. I niech mi to ktoś przyniesie do samochodu. Macie. To państwo tu poczekają, a pana zapraszam. Proszę. Jak długo? Nie, ja się spieszę. Sławek, zrób coś. No takie procedury. Przecież wiecie. Cały dzień w plecy, bo złapaliśmy złodzieja. Kto mi za to zapłaci?
Ja muszę... No co ja mogę? kartofelki odcedzić, no. Tylko szybko. Szybko, moja rzepko, moja rybko. O. Dzień dobry. W sumie może i dobry. Ej, mogę panią o coś zapytać? Ale ja tu tylko sprzątam, jakby co, ja żadnych wpływów nie mam. Nie, nie o to chodzi. Tylko, no bo pani jest taka bardziej doświadczona, no nie? No, ze 2 razy bardziej. No, to mi pani najlepiej doradzi. Czy ja powinnam znowu ładować się w związek z, no, trochę starszym facetem? Znowu. On jest taki męski i mądry. Ale Sławek już kogoś ma. No może on się tak nie afiszuje tym związkiem, ale raczej nie będzie zainteresowany. Sławek to już jest prehistoria. Nie o niego mi chodzi. A o kogo? O Sylwka. Jak się człowiek odleje, to od razu, jak młody Bóg. Ty jesteś tego pewna? No, on jest taki silny i zdecydowany. I też taki misio przytulaśny, nie? Jakoś nie widzę tego. Biznes ma. Mechanika miałabym za darmo. Same plusy. No to po co pyta? Jak już zdecydowała. Zapraszam do naszego ekskluzywnego hotelu. Wytrzeźwiejesz się, troszkę uspokoisz. Jak ja mam do chuja nerwowej nie być? Uspokój się, mówię, bo ci zostawię kajdanki i nawet się po jajcach nie podrapiesz. Nie, już. Podkurwiony jestem. 6 lat garowałem, a teraz 3 dni. Rozumiesz? Tylko 3 dni po wolności chodziłem i znowu za kraty. Za co garowałeś? Czemu? Do chuja. Za co garowałeś, pytam. Oskarżyła mnie pizda. Moja siostrunia, Romeczka, że niby ją zgwałciłem. No gliny doniosła, czaisz? Kto tak w rodzinie robi? A co, o tym, co w rodzinie, to się nie mówi, tak? Z glinami w ogóle się nie gada. Zgwałciłeś swoją siostrę, a potem ją zabiłeś, bo doniosła, tak? Co ty pierdolisz? To co robiłeś u niej w chacie? A gdzie miałem iść po wyjściu na Wolkę? Do siostry chyba normalne, nie? Raczej cię nie zapraszała, skoro się włamałeś. Nie ja! Drzwi były otwarte, a jej nie było na chacie. Do tej pory nie wróciła. Nie wróciła, bo ją zabiłeś. To Roma nie żyje? Przeliterować ci to mam? W jakiej szkole uczyła? Co? Musieliście ją z kimś pomylić. Ona nie uczyła, tylko kierowała miejskim autobusem. Sam ją uczyłem prowadzić. Dzięki mnie miała robotę. Ej, co? Jedną rzecz zrobiłeś dla siostry w życiu. Owacji oczekujesz? Ślizgałeś się na tym, a potem się skończyło, więc postanowiłeś ją zabić. Nie zabiłem Romy! Przysięgam! Tam to co siedziałem, to tak. Upity byłem. Ale nie zabiłbym człowieka! Szacunek dla życia mam. Gwałciciel pro-life się kurwa znalazł. Komisarzu, ekipa podrzuciła coś na CITO z przeszukania mieszkania denatki. Dzięki. Tobą zajmę się później. Panie dzielnicowy, no jak Boga kocham, przecież ja nie jestem żadnym paserem. No, pechowcem co najwyżej, bo takie akcje to mnie co chwilę spotykają.
sprzedał pan kradziony pojazd, a na to jest paragraf. No tak. Ja 3 tygodnie temu kupiłem ten samochód. Dla żony. Dokumenty pan widział. No on już wtedy taki był. I nie wiedział pan, że jest kradziony? No jak kupywałem, no to oczywiście, że nie. No, dałem się podejść jak dziecko. Ale cena była taka okazyjna. I co, nie wzbudziło to pana wątpliwości? No, wie pan, normalnie to może by wzbudziło. No ale żona to mi od roku dziurę w brzuchu wierci o własne auto. No to jak zobaczyłem taką okazję, no to mózg mi odebrało, no. Dopiero jak mój mechanik zobaczył te przebite numery, no to jakoś ratować się chciałem. A próbował pan się skontaktować z osobą, która sprzedała panu ten pojazd? Gdzie? No, jakby pan go zobaczył. To on wyglądał jak jakiś człowiek z filmu o mafii. No to trzeba było iść na policję. No właśnie nie. Trochę miałem ręce związane w tym temacie. Nawet nie trochę. Jakby żona się dowiedziała, że ja poskąpiłem pieniędzy na jej auto i dlatego jakieś trefne kupiłem, no przecież ona by mi żyć nie dała. I co, to było lepsze od awantury z żoną? Proszę pana, wszystko jest lepsze od awantury z żoną, no. Pan to jeszcze nie wie, pan młody jest, no. Ona już mnie od nieudaczników wyzywa, no. Wszystko przez tego pecha mojego, no. Myślałem, że jak szybko pozbędę się tego auta, sprzedam i za te pieniądze kupię nowe, no to jakoś uniknę tego kataklizmu. A pan go wywołał. No. Wie pan, co ona mi ostatnio powiedziała? Jeszcze jedna taka wtopa i się ze mną rozwodzi. No to ja naprawdę się starałem, no i unikałem takich sytuacji, no ale no zdarzyło się, no. No to chociaż może pan się jakoś nade mną lituje. Panie kochany, no zgodnie z literą prawa nie mogę. No, ale no, jak mnie zamkniecie, no to już moje małżeństwo się rozleci, no. Może pan rodzinę moją uratować. A my mamy 2 dzieci, i psa. I kota ostatnio mieliśmy przygarnąć nawet. Proszę o spokój! Usiądź, dziewczynko! Teraz się uczymy! Grzeczne uczennice się tak nie zachowują! Ale trwa lekcja! Trwa lekcja. Trwa lekcja. Co to ma być? Nie masz autorytetu. Jesteś za miękka. Przepraszam. Nie starasz się w ten sposób, niczego nie osiągniemy. Uczniowie wchodzą ci na głowę. Przepraszam. Przepraszam, nie wiem, o co tu chodzi. Błagam, wypuśćcie mnie! Błagam! Zrobisz wszystko, będziesz wolna. Masz być nauczycielką, która radzi sobie z każdym uczniem. Nawet tym najgorszym. Masz być wspaniała. Jasne? Nieugięta. Mają się ciebie bać. Bądź niezwyciężona. Godna szacunku. Chcę to widzieć. Już! Co znowu? Ściągnęliśmy z chmury zawartość telefonu Denatki. No i? Od jakiegoś czasu Roma Ziopa dostawała pogróżki. Bój się szmato, jedno słowo i nie żyjesz. Ortografia trochę kuleje, ale tak to mniej więcej wygląda. 17 takich wiadomości przyszło w ciągu 6 dni. A wiadomo od kogo? Wysyłane z telefonu zarejestrowanego na Olafa Sekułę. A kim jest pan Sekuła? To jest sąsiad Denatki. Mieszka w tym samym budynku pod Piątką. No dobrze. To sobie pogadamy z panem Sekułą. Czego miała nie mówić i komu?
mam mu darować? Nigdy. Facet chciał mi wcisnąć kradziony wózek, bo co? Bo kobiecie to można, bo głupia się nie pozna? O nie, nie ze mną te numery. No ale facet to jest wyjątkowy pechowiec, no trzeba go trochę zrozumieć, no. Nie wierzę. Najpierw go obezwładniłeś, związałeś kablem, a teraz go bronisz? Moglibyśmy wykorzystać okoliczności, że pani jednak nie kupiła tego auta. Ale on chciał go sprzedać. No był spanikowany, nie myślał logicznie. No chłop ma w domu piekło, no. Każdy wie, że baba sekutnica to potrafi człowieka do grobu wpędzić, no. Baba kto? No takie jesteście, no. Jedna w jedną. Jak to jesteście? Ale o mnie tak nie myślisz przecież. O tobie? A dlaczego ja mam myśleć o tobie? To chodzi o to, jaki teraz nadamy bieg sprawie. Właśnie. Chodzi o bieg sprawy. Byliśmy na kawie, pomagałeś mi sprawdzić furkę, uratowałeś mnie przed złodziejem. Teraz czas na kolejny krok w związku. W związku? Twój ruch, Sylwek. Ale ja nie wiedziałem, że ja mam jakąś szansę, nie? Dobrze, drodzy państwo, to sobie już wyjaśnicie poza komendą, dobrze? No dobra. To teraz pytanie, czy pani chce złożyć zawiadomienie? O tę furkę? Niech facet idzie wolno. Nie mam teraz do tego głowy. No i super. Człowieku! Kreseczka w miejscu publicznym? Aż tak cię przypiliło? Jeb się. Jak potrzebowałeś kopa, to trzeba było powiedzieć, od razu bym ci jednego sprzedał. Jeb się, mówię. To może ja się przedstawię. Komisarz Rafał, no co nie? Komisariat na Korczaku. Puść mnie, kurwa, u siebie jestem. Olafa Sekuły szukam. Po co? To ty? Jak mi się wydaje, że to ty. No ja, a o co chodzi? No patrz, jaki mam fart. 2 strzały za jednym razem. Najpierw sobie pogadamy o twojej sąsiadce Romie Ziopie, a potem o twoim dealerze. Dobry układ? Co, Ziopie, ta cipa zeznała na mnie? Groziłeś jej, w jakiej sprawie? Nic nie było, no. To ona mylnie zinterpretowała fakty. Mylnie zinterpretowała fakty. Ty kurwa elokwentny jesteś. Konkrety proszę. Jeden gościu wisiał mi kasę, nie chciał wyskoczyć z gotówki, no to mu zajebałem i sam wyciągnąłem z piterka, no. Wziąłem tylko co swoje. Ten zalał się krwią, no bo to taka miękka faja, no. I co, nic nie było? Pierdolenia. Gościu pretensji nie miał, no. Tylko ta ziopa całą akcję widziała, wrzask podniosła, że pobicie, że jakieś akcje, no i... Ona własnego brata do kryminału wsadziła, więc wiem, co potrafi. A, i dlatego ją odjebałeś. Co? Odjebałem? A bo ci nie mówiłem, że jesteś podejrzany o jej zabójstwo. To ona nie żyje? Ja jej nie odjebałem, przysięgam. Motyw miałeś. No, nie tknąłem tej cipy, no. To kto ją tknął? Jeden gościu miał mi przysługę wyświadczyć. Ty kurwa, kolejny dłużnik. Jakiś Rockefeller jesteś. I co, ten dłużnik ją dla ciebie odjebał? Nie, no miał ją tylko przestraszyć, żeby jej durne pomysły do głowy nie przyszły. Kto to jest i gdzie go znajdę? Tak myślałem. Głowa. No co? Właśnie przyszło jakieś nagranie na telefon denatki. Dobra, zaraz wracam do firmy. Dobrze. Czyli co, plan jest jasny. Pan się udaje na swój komisariat, zgłosić, że kupił pan kradzione auto, bo inaczej będę musiał nadać bieg sprawie. Rozumie pan? No tak, no ale moja żona, przecież on mi tego nie daruje, no. No żonę się udobrucha. Na każdą babę jest jakiś sposób. Nie moją Jolkę, no. Pani nie zna. Jako ekspert wytłumaczę jej, że numery były tak fachowo przebite, że tylko wybitnej klasy specjalista zorientowałby się, że ktoś tam majstrował. O, nie ma strachu. Dziękuję panu, no. Ratuje pan życie, no. No. Musimy sobie pomagać, nie? W tej nierównej walce z babami. No to będę u pana jakoś pod wieczór. Super.
To do widzenia. Chociaż wie pan co? To jak mi pan tak pomaga, to ja też panu. No, ta pana Magda, to ja bym był ostrożny. Wie pan, to jest kobieta z piekła rodem. Ja widzę to, bo ona jest kropka w kropkę jak moja Jolka, no. Na pana miejscu ja bym w to nie szedł. Nie idę. No i bardzo dobrze, no. Pan jest wolny, ma pan jak w raju. Po co to psuć, no? A panu dzielnicowemu to jeszcze raz naprawdę dziękuję za te niespodziewanie ludzkie traktowanie człowieka. Niespodziewanie. No. Ładnie powiedziane. Powinniście sobie to jako motto na radiowozach wypisać. Śmierć, dodaj muchę ćwierć. Nogę kajątę i strutę gąbkę. się uspokoi. Joty garnuszek, pleśniak. Niegrzeczne. Ogień piekielny. 2 czarcie zęby. Natychmiast siadaj. Katory, zajęciary. Wcale się ciebie nie boję, pani Magdaleno. Ty wcale nie jesteś taka straszna. Jesteś nikim. Pani Magdalena, od dzisiaj nie istnieje. Raz, 2, 3. Dziś trupem jesteś. Ty. Kurwa mać. Zaraz, pani Magdaleno? Czy ta natka nazywała się Roma, to co on... Pomylił ją z kimś? Nie pomylił, to jest jakieś chore przedstawienie, tylko czego? Trzeba namierzyć telefon, z którego to wysłali. To są świry, ale nie durnie. Karty się już na pewno pozbyli, leży gdzieś w jakimś kanale razem z telefonem. Czyli co? Nadal nic nie mamy. Albo mamy więcej niż nam się wydaje. Dlaczego o niczym nie informują? Taka rzecz. Taka piękna sprawa, a cała dzielnica milczy. Przecież ludzie mieli wstrzymać oddech. Oszaleć ze strachu. Spokojnie. Najwyraźniej gliny jeszcze nie odkryły naszego dzieła. Co? Naszego? Naszego? Przecież my razem. To jest moje dzieło. Moje własne. Sam je wymyśliłem, sam je wykonałem. Rozumiesz? Oczywiście, mój wspaniały. Ale każdy wielki artysta musi mieć muzę. Ja nią jestem dla ciebie, więc też mam w tym swój mały udział, malutki. Nigdy, słyszysz? Nigdy nie przypisuj sobie moich zasług. Nie dorastasz do mojego geniuszu. Cholera jasna.
Zgubiłaś coś? Pierścionek. No, niedrogi, ale byłam do niego przywiązana. Ja nie wiem, co się stało. Zawsze jak zaczynam pracę, kładę w jedno miejsce i dzisiaj też. A teraz go tam nie ma. Pomożesz mi szukać. No w sumie. No. Zajęty jestem. No niby czym? Nudzisz się jak mops. Zaraz zaśniesz. To się tylko tak wydaje osobie postronnej, wiesz? Jak zwykle uczynny. Niech cię szlak. Do widzenia. To co? Już nie szukasz? Jutro znajdę. Bez łaski. I bardzo dobrze. Jestem gotowy. To co? Załatwimy to od razu? No to czekam. Pani Magdaleno. O kurwa macie. Ale żeś się ostrzeliła. To dla mnie? Nie. Na randkę idę. Dobra, dawaj to, bo się spieszę. Na randkę? Z kim? Z moim chłopakiem, Sylwkiem. Z tym Sylwkiem? Z tym. Bo co? Też mi partię znalazłaś. Doskonałą. Pije, ale z umiarem. Jest przy forsie i nigdy mnie w trąbę nie puści, bo wie, jaki skarb mu się trafił. Niezła kalkulacja. Ale poza tym to wielka miłość, prawda? Oczywiście, że wielka, a jaka? A że jest troszkę starszy, to nic. Serce nie sługa, co nie? Dobra, kończ to przesłuchanie. Dawaj. Ten woreczku jest na wzór, żeby rozmiar dopasować. Jak mi się oświadczałeś, to o wiele brzydszym. No ale co było, to było. Magda. Magda. Tylko nie zgub. Za kogo ty mnie masz? Czy ja kiedykolwiek coś zgubiłam? No, dobra, zdarzało się, ale tego nie zgubię. Przyrzekam, na jutro będziesz miał gotowy, idealnie dopasowany po fachowej przeróbce. Oby. Jak obiecałam, że załatwię, to załatwię. Nic się nie bój. Dobra, idę. A swoją drogą, Danka, też sobie partię znalazłeś. Sama powiedziałaś, serce nie sługa. Jakieś nowe fakty w sprawie? Weź iść do domu, co? Co ty tu jeszcze robisz? W sumie już skończyłem, ale po prostu ciekaw jestem, bo to taka... ciekawa sprawa, nawet jak na Gorczak. Sam zresztą mówiłeś. Bo co?
Nie będziesz mógł spać w nocy? Natka nazywała się naprawdę Roma Ziopa, a on do niej mówił Magdalena. To co myślisz, że znał jakąś inną nauczycielkę Francję z przeszłości i teraz chciał się zemścić? To jest znacznie bardziej skomplikowane. Czy coś wiesz więcej? Osobowość mnoga. Słyszałeś kiedyś o czymś takim? Richter na to cierpi. Richter? To znaczy, że on jest sprawcą? Czy ta dziwaczna dziewczyna, co z nim była w klasie, to... Roxana Adamiec. To jest jej dzieło. Ja pierdolę. Śmieją nam się w twarz, a my nie jesteśmy w stanie ich złapać. I najgorsze jest to, że zaczęło się do nas jakieś chore odliczanie. No przecież oni już zamordowali, to co, może być gorzej? Może. Richter zlikwidował jedną ze swoich osobowości w tym przedstawieniu. To chciał się od niej uwolnić, jakoś oczyścić? Jeżeli on rozpoczął proces likwidowania swoich kolejnych wcieleń, to albo ich złapiemy, albo będziemy mieli na Gorszaku niezłą masakrę. A ile on ma tych osobowości? 26. A przynajmniej tylu się doliczyli psychiatrzy. Tu Rychlik. Mamy kolejnego denata. Wypiszę mandacik i no ile tak? Co to ma być? No jak to co? No obywatela trzeba ukarać, nie? Pora na rewanż. Za 48 godzin twój kolega zostanie żywcem poświartowany.